Dla nas tłusty czwartek to jest moment, kiedy nie patrzymy na dietetyczność, jemy smażone pączki, smażone faworki, smażone donaty, bo tak musi być w tłusty czwartek. Ponieważ nie jemy tego na co dzień. Ale bywają tacy, którzy nie rezygnują z zasad, nie smażą, więc nie chcą smażyć faworków. Ja długo mówiłam nie. Gdyby nie wpadały do nas zamówienia typu poprosimy o faworki, ale pieczone, pewnie nie byłoby tego przepisu. Pewnie nie Od czasu do czasu dla naszych stałych klientów robimy różne wyjątki i te faworki, które możecie dostać u nas w Gdyni, w Bistro Delikatesach, a także w sklepie internetowym, zdarza się, że pieczemy. Niemniej jednak te smażone mają inną konsystencję, są delikatne, chrupiące, są zupełnie inne. I przepis, jeśli nie chcecie ich kupować, a chcecie je zrobić, to przepis macie tutaj nad Joli głową. Ale pamiętajcie, że te faworki, które są pieczone, nie są niesmaczne. Absolutnie nie są. One są po prostu w smaku podobne do herbatników. Odkładamy te faworki na bok i przypominamy, że jest chwila przed tłustym czwartkiem, czyli końcówka karnawału. Towarzyszy nam maska naszych przyjaciół z Wenecji, Sergio i Massimo Boldrin. I nie tylko. Jako ozdoba, ponieważ mamy dużo takich masek, ponieważ je kochamy. I nie tylko, tu towarzyszy, również tu i również w moich uszach. I to są też maski, które specjalnie do naszej biżuterii zrobił Sergio i Massimo. Jak Was interesuje nasza biżuteria, zapraszamy na Instagram albo na stronę Soul Bijou Art. A teraz przechodzimy do faworków. To samo ciasto, dokładnie to samo, więc jeżeli zrobicie sobie ciasto na faworki smażone, to po prostu możecie nawet dla spróbowania oddzielić sobie odrobinę ciasta i sprawdzić, jak wyglądają pieczone. A jeżeli pieczecie, możecie po prostu ze 2-3 po prostu usmażyć i zobaczyć, jaka jest różnica. A my teraz zabieramy się do przygotowania. W misce mamy 3 rodzaje mąki. Ziemniaczana, której jest tyle samo co kukurydzianej, troszeczkę mniej mąki ciecierzycowej i cukier puder. Cukier puder jest dlatego taki kremowy, ponieważ jest to trzcinowy cukier puder. A do tego, żeby faworki się związały, żeby można było je rozwałkować, potrzebujemy siemienia mielonego. Ponieważ nasze ciasto w składzie nie ma sprężystego glutenu, ani nie ma jajka, które to ciasto by skleiło. Dodajemy sodę i szczyptę soli. Tak, dla zaostrzenia wydobycia smaku. Soda oczywiście po to, żeby ciasto mogło odrobinę wyrosnąć w czasie pieczenia. I suche składniki mieszamy razem. Staramy się porozbijać te wszystkie grudki mąki. Z przesiewaniem mąk i składników na ciasto bezglutenowe jest duży problem, gdyż siemię lniane mielone, które tutaj dodajemy, jest czasami trochę większe i nie chce przejść przez sito. Dlatego mimo wszystko lepiej pomęczyć się ręcznie albo w blenderze, lekko tak jakby spulchnić mąki, ale zobaczcie, już wszystkie składniki raczej są wymieszane. I pora najwyższa dodać płynne składniki, czyli woda, mleczko kokosowe i od razu olej. W naszym wypadku jest to olej słonecznikowy. I teraz mieszamy wszystkie składniki razem. I pamiętajcie, w tej chwili wydaje się, że to jest rzadkie ciasto. Za chwileczkę siemię lniane zacznie wyciągać wodę i przestanie być takie rzadkie. Po prostu musimy dobrze je zagnieść. Jak widzicie, jest to etap, kiedy to ciasto się lepi do rąk. No i proszę, już się wydaje zbyt suche, ale nic bardziej mylnego. Nie dodawajcie więcej wody, nie kombinujcie. Musicie pamiętać, że to ciasto faworkowe potrzebuje poleżeć tak ze 2 godziny, żeby nabrało mocy prawnej, żeby skleiło się, żeby ciasto było sprężyste i nie rwało się w trakcie wałkowania. I na sam koniec, kiedy masa jest już dobrze wyrobiona, dodajemy kapkę octu jabłkowego. To chyba troszeczkę nadużycie powiedzieć o tej masie, że jest wyrobiona, gdyż po tych 2 godzinach, sami zobaczycie, trzeba będzie ją ponownie wyrabiać i ona stanie się bardziej twarda i nabierze sprężystości, jak zaczniemy ją kolejny raz wyrabiać.
Pora najwyższa ciasto przykryć ściereczką I umyć rączkę. i odłożyć na 2 godziny, aby sobie dojrzewało. I w sumie tłusty czwartek jest czwartek, dzisiaj mamy niedzielę. Jak ktoś nie chce smażyć pączków, faworków, krakersów, które też u nas są smażone, krakersów z ziołami, no to może odwiedzić nasz sklep internetowy i zdążymy jeszcze wysłać, jak się pospieszycie. Także takie bezglutenowe i wegańskie faworki albo pączki mogą trafić do Was na tłusty czwartek. Nastawiamy górną część naszego piekarnika na 180 stopni. Niech się nagrzewa, ponieważ zaraz będą gotowe faworki, które będziemy piec. I proszę bardzo, mamy ciasto. Zobaczcie, zrobiło się takie, wydawałoby się kruche, trochę sztywne, nic bardziej mylnego. To ciasto w tej chwili potrzebuje ponownego wyrabiania. I zrobimy to na macie. Jola będzie sobie wyrabiała ciasto, ja Was zachęcę do odwiedzenia zakładki z przepisami tłustoczwartkowymi. Ona znajduje się nad Joli głową, a jeśli podoba Wam się przepis na pieczone faworki, możecie go oczywiście polubić. Jak nie zasubskrybowaliście naszego kanału, pora to nadrobić. Włączcie dzwoneczek, który znajduje się tutaj na dole ekranu i zawsze dostaniecie informację o tym, że jest dla Was nowy odcinek w niedzielę albo jest nowy short, także bądźcie czujni, włączajcie ten dzwoneczek i pamiętajcie, że odcinki są tłumaczone na język angielski, możecie się więc nimi dzielić dalej niż na terenie naszego kraju. Co jeszcze? Możecie komentować, zlecać nam nowe przepisy i to wszystko może się odbywać tutaj na dole pod opisem, gdzie znajduje się też przepis do odcinka, ale możecie też nas zaczepiać na Instagramie i na Facebooku, a jeśli lubicie faworki, to już mówiłem, proszę bardzo, są do dostania w Gdyni albo w naszym sklepie internetowym. Ale generalnie to chciałem Was zachęcić do czytania książek, do korzystania z książek. Także przepisy mamy nie tylko w formie elektronicznej, ale 2 nasze książki dostaniecie w naszym sklepie internetowym. Wracamy do ciasta faworkowego, ponieważ widzę, że już się wyrobiło. Już się wyrobiło, ja jeszcze tylko myję ręce, żeby mieć bez resztek ciasta. Ciasto już się nie lepi do rąk, stało się bardziej plastyczne. Nasze faworki nie są takie smuklutkie, szczuplutkie jak w całej Polsce. One są takie od nas z Pomorza, a nawet nazwałabym je kaszubskimi. Takie trochę kaszubskie kreple, czyli grubsze faworki, większe, puchate. Bo my tutaj lubimy konkretnie zjeść, a nie zjeść powietrze, a udawać, że zjedliśmy faworki. Ale te nasze są wyjątkowo kruche, także niech Was nie zmyli to, że są trochę grubsze. Wiecie, że we Włoszech też mają faworki. One się nazywają trochę inaczej. Chiacchiere albo galani. Jest jeszcze jakaś inna nazwa galani. To na pewno jest nazwa z rejonu Wenecji, ponieważ jak przywozimy swoje faworki, które nasi przyjaciele uwielbiają, no to zawsze mówią: o, galani przyjechały. Nie kroimy nożem ostrą stroną, tylko tą drugą, żeby mata nie była jednorazowa. Oczywiście możecie tu sobie skrajać brzegi, robić bardziej wymyślne i bardziej ostre. Wszystko zależy od tego, na co macie ochotę. Przekrajamy wzdłuż, przekręcamy i wykładamy na blachę. Z ciekawostek nie tylko kulinarnych, ostatnio jeden z naszych przyjaciół, Massimo Boldrin, odwiedził nas w Gdańsku. Mieliśmy piękną wystawę, wernisaż wystawy masek weneckich z ich pracowni, z La Bottega dei Mascareri. Możecie zobaczyć tutaj kawałek, fragment tego wydarzenia. Było to naprawdę przemiłe spotkanie, w którym wzięło udział mnóstwo naszych przyjaciół i znajomych. No i jeszcze jeden zmieści się? O, chyba tak. Wciśniesz go. Zatem wkładamy pierwszą blachę do rozgrzanego piekarnika na około 15 do 20 minut. Nastawiłem na 20, ale po 15 oczywiście je skontroluję. I można wyrabiać kolejne. I tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, możecie spróbować również, jak smakują Wam smażone faworki. Ale przy smażeniu faworków musicie pamiętać o jednej rzeczy. Olej nie może być bardzo mocno rozgrzany, gdyż wtedy one będą bardzo szybko robiły się ciemnobrązowe. Faworki, tak jak pączki, powinny się po prostu w oleju gotować. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do Bistro Delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych.
Minęło już 16 nawet minut. Faworki są gotowe. Czyli trochę więcej niż 15, a zdecydowanie mniej niż 20. No proszę bardzo. Każdy piekarnik oczywiście, tak jak wcześniej mówiliśmy, będzie inaczej piekł. Możemy od razu włożyć drugą blachę faworków, aby się piekły. Faworki przełożone dekorujemy cukrem, pudrem trzcinowym. Możecie oczywiście posypać je Tym, czym chcecie. właśnie sproszkowanym erytrytolem na przykład. Smacznego i na zdrowie.